Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj omówimy sobie ciąg dalszy tematu ruchu Ziemi w kosmosie, czyli cykl trzeci Milankowicza. To jest zmiana ekscentryczności orbity Ziemi i w związku z tym zmiana nasłonecznienia, jak i związek z precesją Ziemi. Dosyć ważny związek. Oraz czwarty cykl, który już nie jest cyklem wspomnianym przez Milankowicza, będzie to inklinacja orbity od płaszczyzny Układu Słonecznego. Także do dzieła. Cykle Milankowicza, ruch Ziemi w kosmosie. W poprzednim odcinku był ruch wirowy Ziemi. Teraz skupimy się na ruchu orbitalnym Ziemi. Ekscentryczność orbity. Okazuje się, że Ziemia nie krąży idealnie po kołowej orbicie, ale po nieco eliptycznej. Przy czym elipsa ta czasem jest bardziej spłaszczona, bardziej przypomina orbitę kołową. Słońce wtedy jest w jednym z ognisk tej elipsy i mamy tutaj pokazane na tym rysunku, że Słońce, kiedy jest w ognisku elipsy, która jest niemal kołowa, pokrywa się to wtedy ze środkiem koła. Jeżeli jednak elipsa jest wydłużona, oś wielka jest w znacznej różnicy od osi małej, mamy wtedy tak zwaną ekscentryczność, czyli mimośród orbity. Ta ekscentryczność waha się od 95 tysięcy do 125 tysięcy lat w swoim okresie zmian od powiedzmy niemal kołowej do eliptycznej orbity. I to mniej więcej jest określane jako cykl 100 tysięcy lat w swej średniej. Co to oznacza? Że jeżeli w punkcie 0, w punkcie czasowym 0, orbita jest wychylona, powiedzmy, tu na rysunku widzimy w prawo, to gdzie będzie po 100 tysiącach lat? Będzie znowuż maksymalnie wychylona od orbity kołowej, ale nie w prawo, ponieważ cała ta oś, jak żeśmy wcześniej zauważyli, wiruje z okresem 200 tysięcy lat. Oznacza, że to po 100 tysięcy latach dokona połowy okresu i wychylenie już będzie w tą stronę. Wygląda na to, że orbita eliptyczna, albo inaczej eliptyczność orbity Ziemi dokonuje oscylacji tu na rysunku w lewo, w prawo, zaś nie w górę, dół. To takie ciekawe spostrzeżenie. Nie jest to w sumie istotne, to znaczy mające wpływ na klimat. Tym bardziej, że tutaj naukowcy zauważają, że to jest w zakresie od 95 tysięcy lat do 125 tysięcy lat, więc nie musi być idealnie synchronizowana z tym obrotem wielkiej osi orbity Ziemi 200 tysięcy lat. Więc być może ta oś oscylacji również sobie powolutku krąży, by w końcu znaleźć się po tym razem milionach lat w różnych położeniach. Nie ma to jednak zbyt
istotnego znaczenia. Dodatkowo ten cykl jest zakłócany, modulowany cyklem 413 tysięcy lat. Nie jest to po prostu dodane, ale jest modulowany. Zaraz zobaczymy, jaki to ma efekt. Tutaj jest pokazany wykres zmian ekscentryczności. To jest właśnie ten wykres, ta krzywa. Pokazuje, że ekscentryczność osiągająca rzędu 6%, czy niecałe 6%, 5%, tak? Po iluś tysiącach lat maleje, potem wzrasta, maleje, wzrasta, jest bliska zero, czyli bliska kołowej orbity. I w obecnym czasie się właśnie w tym punkcie znajdujemy, gdzie jest pokazane punkt przecięcia, czyli mamy bardzo małą ekscentryczność orbity. Potem znowuż rośnie. Tutaj mamy podaną precesję, czyli nachylenie osi Ziemi, która wpływa na to, jak mamy zróżnicowane pory roku, tak? Bo to jest nachylenie osi wirowania Ziemi, czyli półkula północna jest bardziej nachylona ku Słońcu lub mniej nachylona ku Słońcu. Jeżeli różnice nachyleń są znaczne, wtedy mamy bardziej zróżnicowany klimat między latem a zimą. Jeżeli jest mniej nachylona albo wręcz oś jest pionowa, to wtedy nie mamy żadnego zróżnicowania. Tu jest pokazane, że zróżnicowanie się klimatów pod wpływem precesji maleje, kiedy ekscentryczność orbity maleje. Ten zakres, małe różnicowanie się klimatu poprzez precesję przy małej ekscentryczności orbity, czyli prawie kołowa orbita. Notację na razie sobie pominiemy do naszych rozważań. Wyjaśnię to zjawisko, gdyż ono wpływa bardzo mocno na to, w którym momencie następuje klimat lodowcowy, to znaczy zlodowacenie. Na tym slajdzie orbita bardzo eliptycznie pokazana jest. W środku jest żółte Słońce, a tu mamy wkoło krążącą Ziemię po orbicie eliptycznej. Właśnie jak zobaczyliśmy na poprzednim slajdzie, orbita wysoce eliptyczna, czyli jest w tym zakresie, powoduje bardzo silny wpływ precesji na klimat. Duże zróżnicowanie w ilości energii dostarczonej Ziemi. Oto jak to działa. Pierwszy rysunek z lekkim nachyleniem tej orbity pokazuje to, że sama oś wielka tej elipsy tej orbity również krąży, przemieszcza się, ale do tych rozważań nie to jest istotne, a to w jaki sposób precesja jest synchronizowana z ekscentrycznością. Tak więc mamy tutaj 4 położenia Ziemi pokazane wokół Słońca. Pierwsze położenie Ziemi to jest w aphelium, maksymalnej odległości Ziemi od Słońca, kiedy ilość energii może spaść nawet do 6-7% i w stosunku do peryhelium, gdzie Ziemia jest bardzo blisko Słońca. W tym układzie musimy jeszcze wziąć, jak Ziemia jest nachylona swoją osią do Słońca. I to pokazuje czerwona strzałka. Czerwona strzałka przy Ziemi pokazuje, że teraz półkula północna jest skierowana ku Słońcu. Co to znaczy? To znaczy, że mamy lato. Mamy maksymalne nasłonecznienie półkuli północnej, czyli mamy maksymalną energię dostarczaną na półkulę północną, lecz niestety również maksymalny dystans. To znaczy plus energetyczny od skierowania się Ziemi ku
Słońcu i minus energetyczny od większego dystansu Ziemi od Słońca. Oznacza to, że mamy zimne lato albo słabe lato. Za pół roku Ziemia znajdzie się w tym miejscu i tutaj strzałka pokazuje, że oś jest zachowana jak z wirującym bąkiem, jak żyroskop. Oś jest wtedy od Słońca. Półkula południowa jest wystawiona ku Słońcu, a półkula północna od Słońca. Czyli na półkuli północnej mamy zimę. Lecz ta zima jest związana z większym nasłonecznieniem z powodu minimalnej odległości od Słońca. Wobec tego mamy ciepłą zimę. Czyli w tym układzie, kiedy oś obrotu skierowana jest ku Słońcu w aphelium, mamy słabe lato i słabą zimę, czyli zimne lato, ciepłą zimę. Po około 5,5 tysiąca lat oś Ziemi w swojej precesji równej 23 tysiące lat, czyli 1/4 to jest około 5,5 tysiąca lat, czyli 1/4 okresu obiegu. Zmiany osi względem wielkiej osi orbity Ziemi sprawia, że oś jest ustawiona bokiem do Słońca, czyli Słońce oświetla teraz równik, mamy przejście między zimą a latem, czyli mamy wtedy albo jesień, albo wiosnę w tym miejscu. Wtedy zima i lato nie są różnicowane. Mamy zimę w średniej odległości od Słońca, półoś mała i tu półoś mała, w średniej odległości od Słońca i to również jest stan zrównoważonego lata i zimy, czyli średniego lata, średniej zimy. Teraz po kolejnych 5,5 tysiąca lat, czyli dokładnie to będzie 11,5 tysiąca lat, mamy sytuację, w której oś Ziemi jest odwrócona, strzałka jest odwrócona od Słońca. Jest to wtedy zima. Również jest wtedy największa odległość, największy dystans, więc jest to mroźna zima. W lato na półkuli północnej, oczywiście na półkuli południowej jest dokładnie odwrotnie. Jest sytuacja taką, jaką tu mieliśmy. Na półkuli północnej mamy więc mroźną zimę i gorące lato. I znowuż po około 5,5 tysiąca lat mamy sytuację znowuż neutralną, kiedy w aphelium i w perihelium Ziemia ma oś ustawioną bokiem do Słońca, czyli mamy uśrednioną zimę i lato. W tym dodaniu się ekstremalnym, tu wtedy zima w aphelium lub lato w perihelium, może wtedy wzmacniają się różnice ilości światła, które mogą dojść do 75-80% energii światła. I to powoduje, że mamy ekstremalny klimat, to znaczy ekstremalny między zimą a latem. Więc wzmocnienie precesji i ekscentryczności polega na tym, że w pewnym momencie orbita, która normalnie jest kołowa, prawie kołowa, kiedy wzrasta do maksymalnej eliptycznej orbity i jeżeli w tym wzroście aktualnie jest precesja również od Słońca, czyli wzmocnienie zimowe na półkuli północnej, ponieważ jak już zauważyliśmy, półkula północna jest tą, która determinuje klimat ze względu na ilości lądów, które łatwo poddają się zmianie słonecznej, łatwo pokrywają się śniegiem, a wobec tego pojawia się sprzężenie dodatnie
tendencji wpadnięcia w opakę lodowcową. Więc przy ekstremalnej deformacji orbity, również ekstremalnym odchyleniu się osi, mamy dramatyczny spadek energii świetlnej docierającej do Ziemi, do półkuli północnej. Co się dzieje, kiedy orbita jest kołowa? Tak? Kiedy orbita jest niemal kołowa, wtedy to, czy Ziemia znajduje się tu, w tym miejscu, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu, czy w tym miejscu, nie ma żadnego znaczenia. To dlatego właśnie przy kołowej orbicie wpływ precesji na klimat jest minimalny, ponieważ nie jest to idealnie kołowa orbita. Wciąż nie jest idealnie kołowa orbita. Przy mocno eliptycznej orbicie wpływ precesji jest maksymalny. To znaczy, że jest maksymalne różnicowanie się zimy i lata i również w przeciwną stronę jest maksymalne zbliżenie się ciepłej zimy do zimnego lata. Znowuż maksymalne oddalenie się mroźnej zimy od ciepłego lata i znowuż maksymalne zbliżenie się ciepłej zimy do ciepłego lata. Tutaj zimy i lata osiągają swoją średnią dla zim i dla okresów letnich. Tak więc ważne jest to, że te cykle wzajemnie się w jednych okresach wzmacniają, jak ten okres, a w innych okresach się anulują. Fakt małej ekscentryczności orbity, czyli bliskokołowa orbita, sprawia, że ekscentryczność przestaje mieć znaczenie, czyli jeden przebieg anulował znaczenie drugiego. Tu z kolei w pierwszym etapie jeden przebieg wzmocnił drugi. To jest powód, dla którego w niektórych okresach klimatu Ziemi raz decydującym jest okres 100 tysięcy lat. W tym momencie ten będzie maksymalnie powodował wpływ, ten okres 100 tysięcy lat będzie, ponieważ wzmacnia ten przebieg ostatni, czyli przebieg nutacji, jest zdominowany przez precesję. Wobec tego ten górny przebieg 100 tysięcy lat zmian orbity będzie wpływał na zmianę klimatu, czyli będzie klimat, okresy lodowcowe w rytm 100 tysięcy lat. Tu, kiedy zaczyna maleć wpływ ekscentryczności orbity i tu mamy przez długi okres bardzo słaby wpływ, czyli anulowanie w zasadzie precesji, znaczenia precesji, dochodzi do przesunięcia fazowego i zaczyna ten przebieg mieć znaczenie, bo ten jest minimalny. Przedtem dominował w określaniu klimatu, teraz jest minimalny, ten będzie dominował w określaniu klimatu i w tym okresie będzie zmiana klimatu co 41 tysięcy lat. Mi się wydaje, że to jest dosyć oczywiste, czyli można tak założyć, że do teraz mniej więcej mamy klimat określony przez 100 tysięcy lat. Teraz od ostatnich czasów, powiedzmy od ostatnich 40-80 tysięcy lat, mamy dominację 41 tysięcy lat wpływu na okresy zlodowacenia na Ziemi. Mi się wydaje, że ten problem trzeba mocno brać pod uwagę, kiedy dochodzi do przesunięcia fazowego. To zobaczymy na innych wykresach później.
niektórzy naukowcy nadal stawiają pod znakiem zapytania, co się dzieje z okresem 100 000 lat, dlaczego wymyka się jego faza spod kontroli. Ja mówię, że przechodzimy cyklicznie pomiędzy wpływem 100 000 lat do 41 000 lat, tak? A potem znowu do 100 000 lat, znowu 41 000 lat, tak? Więc faza musi się zmieniać, ponieważ musi się częstotliwość zmienić. Dobrze, idziemy dalej. Kolejnym cyklem, czwartym, jest inklinacja orbity. Nie jest to już cykl zaproponowany przez Milankowicza, ale jest coraz poważniej brany przez naukowców pod uwagę. Widziałem już prace naukowe, które mówią o tym, że być może jest inny, ważniejszy wpływ na klimat okresu również 100 000 lat, lecz w fazie odrobinie przesunięty do cyklu, do ekscentryczności. Czym jest inklinacja orbity? To jest nachylenie orbity do płaszczyzny dysku całego Układu Słonecznego. Więc jeżeli, powiedzmy, ta elipsa oznacza płaszczyznę całego dysku planetarnego, to ta czerwona orbita planety, która się znajduje na w tym układzie, jej inklinacja tej orbity to jest kąt nachylenia orbity do płaszczyzny Układu Słonecznego. I tutaj z boku na rysunku są pokazane, jak planety mają swoje orbity oraz osi wirowania ułożone do płaszczyzny Układu Słonecznego. Można powiedzieć, że ta płaszczyzna jest niemal, tu przynajmniej na rysunku, powiedzmy w porównaniu do orbity Neptuna, tak? Widać, że Pluton ma bardzo duże odchylenie. Uran również jest w bardzo bliskim położeniu do orbity, ale ma do płaszczyzny Układu Słonecznego, ale ma nieco lekkie odchylenie w górę. Saturn niemal idealnie jest w płaszczyźnie. Tu poniżej jest pokazane, w jaki sposób ułożone są Ziemia, w ogóle planety wewnętrzne. Więc Merkury widać jest odchylony w dół. Mars może minimalnie w górę. Ziemia pokazana jest modelowo jako w płaszczyźnie układu, ale wiemy, że Ziemia ma oscylacje w górę i w dół tej orbity. I te oscylacje są 100 000 lat. Co oznacza, że orbita być może jest również synchroniczna, te oscylacje ze zmianą ekscentryczności. Czyli nie tylko jeżeli mamy Słońce i orbitę Ziemi odchyloną raz w lewo, raz w prawo, to z okresem 100 000 lat, to w lewo będzie, powiedzmy, nad płaszczyzną ekliptyki, za 100 000 lat będzie z tej strony raz nad, raz po prawej stronie, czyli nad. Nie wiem, czy tak jest, czy to jest synchroniczne, czy asynchroniczne, czyli z czasem z wielkim, powiedzmy, okresem, znowuż kilkukrotnym tego 100 000 lat, czyli około milionów lat, się sytuacja nie będzie zmieniać, że obie
oba punkty aphelium będą poniżej. Ważne jest to, że co 100 tysięcy lat Ziemia, jeżeli narysujemy sobie Słońce i płaszczyznę Układu Słonecznego, orbita Ziemi, że na czerwono, sprawia, że Ziemia przez większość roku w swym obrocie wokół Słońca jest poza dyskiem Układu Słonecznego, co oznacza, że jest większa siła słoneczna na Ziemię, ponieważ Ziemia znajduje się w mniej zapylonym środowisku. Układ Słoneczny, jego płaszczyzna, to cała masa innych planet, planetoid, meteorów, większość komet, w większości gromadzą się w dysku Układu Słonecznego, aż do obłoku Oorta, który już zaczyna być sferycznie wokół całego Układu Słonecznego. Ale to jest ogromny dystans, ta sferyczność poza Plutonem, więc tu w wewnętrznym układzie planet dominujący jest pył, który jest tylko i wyłącznie w płaszczyźnie Układu Słonecznego. Odchylenie się od tej płaszczyzny to jest dostanie większej ilości Słońca, ale nie tylko. Również wiatr słoneczny jest o wiele większy. I choć większa ilość Słońca dla Ziemi poza dyskiem Układu Planetarnego to są setne części procenta i można by powiedzieć, że wpływ na klimat jest bez znaczenia w porównaniu z ekscentrycznością, to jednak nie bez znaczenia jest wiatr słoneczny, cząsteczki wysokoenergetyczne, które powodują, że jest więcej chmur, wzmagają kondensację chmur. To zjawisko jest wykorzystane w komorach, w których jest rozrzedzona, lecz przesycona para wodna. Wtedy cząsteczki wysokoenergetyczne w takich kondensacyjnych komorach pokazują, w jaki sposób one poruszają się w przestrzeni poprzez nakreślenie linii kondensacyjnej na swojej drodze, ponieważ kondensacja zachodzi na uderzonych cząsteczkach przez wiatr słoneczny czy kosmiczny i zjonizowanie ich. Wtedy to stają się te jony zarodnikami kondensacji. Tu jest pokazana taka komora i tu pokazane jest, jak promieniowanie od tego rdzenia wewnątrz powoduje kondensację pary wodnej na drodze cząsteczek jonizujących. No to jest znane zjawisko i być może właśnie ono ma największy wpływ na różnicowanie klimatu. Tu jest na tych wykresach są zestawione dwie linie, dwa wykresy. Na niebiesko jest to orbitalna inklinacja, czyli odchylenie się od płaszczyzny ekliptyki, a na zielono pokazana jest ekscentryczność. I teraz widać wyraźnie, że w pewnych zakresach tych dwóch przebiegów są one niemal w fazie, czyli wierzchołek jednego od drugiego się niewiele jest oddalony. Z czasem, tutaj jest podziałka co 100 tysięcy lat, dochodzi do takiego tak znacznego przesunięcia w fazie tych dwóch przebiegów,
chociaż oba mają w przybliżeniu 100 tysięcy lat, że znajdują się w przeciwfazie, czyli mają odwrotny wpływ na klimat. I ze względu na zjawisko kondensacji się pary wodnej w chmury, to może mieć również dodatkowy, ten czwarty, bardzo ważny wpływ na klimat. Jeżeli się popatrzeć teraz na przebieg temperatury, który jest wyznaczony przez izotop tlenu O18, widzimy, że gdzieniegdzie mamy bardzo wysokie pojedyncze piki temperatury, a gdzie indziej piki są niższe, a jest ich więcej. Sprawia to, że klimat jest częściej się zmienia, ale jest mniej ekstremalny. Więc cóż naukowcy mówią? Mówią, że te piki w swojej fazie powoli przestają pasować do tego przebiegu 100 tysięcy lat. Załóżmy, że tu mamy maksimum, mamy pik maksimum, ale znowuż tu mamy maksimum, a pik jest gdzieś w połowie, ale za to w maksimum tego. Nie jest to łatwe zagadnienie, ponieważ tak jak mówiłem, czasem ekscentryczność ma większy wpływ, czasem mniejszy. Tutaj na przykład wyraźnie pokazane, że ekscentryczność ma mniejszy wpływ i wtedy zaczyna dominować przebieg 41 tysięcy lat. Tutaj ekscentryczność ma większy wpływ i wtedy zaczyna dominować 100 tysięcy lat. Więc te przesunięcia w fazie będą. Jest to wciąż zagadka w klimatologii i pracuje się nad tym. Pojawiają się pierwsze artykuły opracowania tego dotyczące. Tak, omówiliśmy sobie wszystkie cykle Milankowicza i ten dodatkowy, który tak wiele jeszcze stawia znaków zapytania, czyli inklinacji orbity. Widzimy, że wszystkie cykle bardzo mocno wpływają na to, ile energii Ziemia otrzymuje w określonych porach roku, na określonych szerokościach i jak to działa na globalny bilans temperatury. Jeżeli mamy tak dużą zmienność energii dostarczanej, klimat Ziemi musi zareagować. I jego reakcja jest nieliniowa. To jest najważniejsze, żeby to sobie uświadomić, że reakcja jest nieliniowa. W jednych zjawiskach zachodzi samoregulacja i inercja, która reguluje, nie pozwala, by na przykład półkula południowa popadła w ekstremalne pogodowe zjawiska w sensie zim i lat i zlodowaceń, ponieważ jest ogromna ilość oceanów, które mają dużą pojemność cieplną, prądów, które wymieniają temperatury z różnymi szerokościami geograficznymi, wyrównując je, system wiatru, system opadów, to na półkuli północnej mamy dużo lądów i ich zdolność do szybkiej reakcji na zmiany temperatury, czyli budowanie się warstwy śniegu, sprawia, że krytycznym staje się lato, które ten śnieg usunie i pozwoli wchłaniać energię słoneczną. Jest to sprzężenie dodatnie. Sprzężenie, które im więcej zimy, tym więcej zimy. Im więcej lata, tym więcej lata. Popada Ziemia w ekstremum klimatyczne na półkuli północnej, które pociąga za sobą oczywiście półkulę południową. Dlatego trzeba rozumieć, że klimat jest bardzo złożony i nie da się bezpośrednio przełożyć temperatury na Ziemi na klimat, który będzie panował. Jego zmienność w określonych porach roku, długotrwałość, to ma znaczenie, a nawet
to, jak dużo promieniowania jonizującego dociera do powierzchni Ziemi, bo to buduje chmury. Jest to też czynnik globalny, który może zdecydować w złożeniu z innymi czynnikami o klimacie. I to trzeba rozumieć, że klimat jest i samoregulujący się, i niestabilny. Pewne zjawiska odczuwamy liniowo, jak zwiększona ilość ciepła, zwiększony kąt padania słonecznego, to cieplej jest nam za dnia. Ale są sprzężenia zwrotne dodatnie, które sprawiają, że klimat wpada w skrajności. Widać to na cyklach temperaturowych Milankowicza, gdzie wszystkie cykle Milankowicza są sinusoidalne, o różnych częstotliwościach i bardzo ładnie się składają w wypadkowy przebieg nasłonecznienia. Jednak jeżeli już patrzymy na temperatury, widzimy gwałtowne spadki, czy wzrosty, czy utrzymywanie się temperatury przez dłuższy okres, który uwydatnia samoregulujący się efekt klimatu. Mi się wydaje, że można by powiedzieć, półkula północna ma wpływ destabilizujący na klimat, czyli sprężenia dodatnie, tendencje do padania skrajności, zaś półkula południowa ze względu na ogromne ilości oceanów przeważające ma efekt stabilizacyjny na klimat, czyli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Choć to też jest sprawa dyskusyjna. W każdym razie ze względu na swoją inercję na pewno stabilizująca. W następnym odcinku zajmiemy się już geologią, w jaki sposób cykle Milankowicza oddziałują na geologię, na rdzenie lodowe, na osady dna morskiego czy skały osadowe. Pokażę, jak cykle Milankowicza odciskają swoje piętno na tym, jak można je zobaczyć w sposób wyraźny, klarowny, że zmiany struktur skał są w rytm zmian cykli Milankowicza. Dziękuję na dzisiaj i zapraszam na następny odcinek.